Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś przyjrzymy się bliżej jednej z najbardziej fascynujących i owianych legendami współprac w historii muzyki rozrywkowej. Na początku 1983 roku, tuż po zakończeniu finałowej trasy koncertowej promującej album Hot Space, Freddie Mercury i jego nieodłączny asystent Peter Freeston odwiedzili w Los Angeles starego znajomego, Michaela Jacksona. Z tego spotkania zrodziły się 3 niezwykłe utwory, sekrety ze studia nagraniowego, a nawet nietypowe wykorzystanie domowych mebli. Zapraszam na historię spotkania Queen, Frediego i Michaela. Wszystko zaczęło się od wzajemnego, głębokiego podziwu. Przyjaciele Frediego pamiętają, że zachwycał się on singlem Jackson 5 I Want You Back z 1969 roku, w czasie, gdy całe jego otoczenie szalało na punkcie Tommy grupy The Who czy Led Zeppelin II. Z kolei od 1980 roku Michael Jackson regularnie pojawiał się na koncertach Queen w Kalifornii. Po jednym z występów w Los Angeles Forum w lipcu 1980 roku Michael, będący wtedy świeżo po sukcesie płyty Off the Wall, odwiedził muzyków w garderobie. To właśnie Jackson stał się kluczowym głosem doradczym dla zespołu. Queen miało gotowy utwór oparty na minimalistycznym basie Johna Deacona, ale wahało się nad jego wydaniem jako singiel. Michael z przekonaniem rzucił: „Słyszę to jako utwór do tańca. Będzie wielki”. Roger Taylor przyznał po latach z rozbrajającą szczerością: „Mieliśmy już jeden numer z albumu The Game, a potem kolejny hit. Pamiętam, jak Michael Jackson powiedział: „Jesteście szaleni, jeśli nie wydacie Another One Bites the Dust”. Pamiętam, że odpowiedziałem: „To nigdy nie będzie hit”. Jak bardzo można się mylić? Dzięki tej presji ze strony Jacksona zespół ostatecznie wydał singiel, który sprzedał się w 3 milionach egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych i podbił listy przebojów na całym świecie. Przenosimy się do wiosny i lata 1983 roku. Michael Jackson jest na absolutnym szczycie. Jego album Thriller sprzedał się w samych Stanach w 30 milionach kopii. Queen z kolei zaczyna pracę nad albumem The Works. Podczas pobytu w Los Angeles Freddie rzuca pomysł: „Skoro jesteśmy przyjaciółmi, dlaczego czegoś razem nie spróbujemy?” Michael zaprasza Frediego do swojego domowego studia w Encino w Kalifornii. Posiadłość, będąca pierwowzorem słynnego rancha Neverland, była naszpikowana ochroną i zaprojektowana tak, by spełniać zachcianki Michaela. Znajdowało się tam studio, biblioteka, wideo, pokój z grami arcade, ale Freddie przeżył szok, gdy odkrył, że Michael śpi na materacu na podłodze, bo, jak twierdził Jackson, woli być bliżej ziemi. Ponieważ w studiu byli tylko oni dwaj, instrumentalna warstwa powstawała w bardzo surowy, wręcz spartański sposób. Freddie oczywiście grał na fortepianie, ale z braku innych muzyków na miejscu w proces twórczy musiał zaangażować się ktoś jeszcze. Posłuchajcie, jak tę chwilę wspominał asystent Mercurego, Peter Freeston. Biorąc pod uwagę, że Freddie i Michael byli jedynymi osobami w studiu, ilość instrumentów muzycznych, z których można było skorzystać, była ograniczona. Freddie oczywiście grał na fortepianie, a z braku innego muzyka skończyło się na tym, że grałem na drzwiach toalety. Stało się to, gdy Michael chciał popracować nad utworem, który miał w głowie, a który ostatecznie stał się Victory. Ponieważ w pobliżu nie było perkusisty, ani zresztą perkusji, a Michael nie był zadowolony z brzmienia, jaki dawał automat perkusyjny, postanowił, że odgłos trzaskania drzwiami toalety znacznie lepiej odpowiadał jego wymaganiom. Spędziłem więc 5 minut trzaskając tymi drzwiami w odpowiednim rytmie. Wiem też na pewno, że gdzieś na świecie istnieje nagranie, w którym Freddie Mercury sika w toalecie Michaela Jacksona. Wyobrażacie to sobie? Jeden z największych wokalistów w historii rocka nagrywa wokale, jego asystent trzaska drzwiami od WC, a taśma rejestruje nawet najbardziej intymne odgłosy ze studia. W sumie zarejestrowano podkłady i wokale do 3 piosenek. There Must Be More to Life Than This. Kompozycja Frediego z 1981 roku z sesji do albumu Hot Space. Głęboka i pełna miłości pieśń o pokoju. Freddie mówił o niej w 1985 roku Rudiemu Dolezalowi, że to po prostu piosenka z przesłaniem. Piosenka o ludziach, którzy są samotni. W wersji demo Michael śpiewa wokale do fortepianowego podkładu Frediego. W pewnym momencie słychać, jak Freddie namawia Michaela do improwizacji. State of Shock. Żywiołowy kawałek rockowy z mocnym gitarowym riffem.
Krytycy pisali później, że ze swoim tekstem i popowo-perkusyjnym podkładem brzmiał jak idealne przedłużenie utworu Queen Staying Power i stylistycznie idealnie pasowałby zarówno na solowy album Frediego, jak i na album Thriller Michaela. Victory. Utwór, który ostatecznie nigdy nie został oficjalnie wydany. Muzycy pracowali tego dnia przez około 5 lub 6 godzin. Freddie był pod wielkim wrażeniem sesji w studiu i podejścia Michaela do pracy. Ponieważ Freddie miał już bardzo napięty harmonogram, sprawa została zamknięta w klasycznym "skontaktujmy się wkrótce", które jednak nigdy nie nastąpiło. Dlaczego te utwory nie zostały wtedy ukończone? Oficjalna wersja popierana przez Rogera Taylora mówi o braku czasu i konieczności powrotu Queen do Londynu. Jednak za kulisami miały się dziać rzeczy znacznie barwniejsze. Peter Freestone opisał w swojej książce historię z wybiegiem dla lam Michaela, w tym sławnej Louis. Jackson uparł się, by pokazać Frediemu swoje zwierzęta, w efekcie czego białe buty i dżinsy Rockmana pokryły się grubą warstwą błota. Menadżer Queen, Jim Beach, wspominał telefon od załamanego wokalisty. Musisz mnie stąd wyciągnąć, nagrywam z lamą. Z kolei dziennikarz David Wigg twierdził, że prawdziwym testem cierpliwości dla Frediego był szympanz Bubbles. Michael sadzał go na stołku pomiędzy nimi i po każdym nagraniu pytał o opinię. Freddie w końcu wściekł się, krzycząc, że nie będzie nagrywał z małpą siedzącą obok. Istnieje też plotka sprzedana przez Paula Prentera, byłego menadżera Frediego, dla The Sun w 1987 roku, jakoby to Michael przerwał sesję, widząc Frediego zażywającego były proszek przez banknot, choć asystent wokalisty tego nie potwierdza. Wspomina za to, że Freddie, chcąc zapalić papierosa u niepalącego Michaela, musiał używać jako popielniczki wieczka od słoika po dżemie, którym poratowała go mama Michaela, Catherine. Wersje o lamie, szympansie czy używkach były oczywiście o wiele ciekawsze dla mediów niż po prostu brak czasu na kontynuację sesji. Losy tych trzech piosenek potoczyły się bardzo różnie i dramatycznie. W 1984 roku Michael Jackson wydał album ze swoimi braćmi pod tytułem Victory. Znalazł się tam utwór State of Shock, ale wokal Frediego został całkowicie usunięty i zastąpiony przez Micka Jaggera. Brian May przyznał, że Frediemu było z tego powodu trochę przykro. W obozie Queen szeptano, że Merkurego odsunięto na boczny tor, bo album Hot Space okazał się porażką i wizerunek zespołu mógł nie pasować amerykańskim fanom. Oryginalna wersja z Freddiem do dziś uznawana jest za kapitalny, radosny utwór z wielką energią. Z kolei tytułowy utwór Victory to absolutny unikat. Jest to jedyna piosenka z tej sesji, która nie krąży regularnie na rynku bootlegów. Co ciekawe, istnieją teorie, że Queen nagrało własną wersję Victory, prawdopodobnie podczas sesji do płyty The Works, w której Roger Taylor i Brian May dośpiewali chórki. A co z There Must Be More to Life Than This? Freddie zakochany w tej piosence nagrał ją solo jako balladę na płytę Mr. Bad Guy z 1985 roku. Wiemy też, że próby okiełznania tego utworu trwały dość długo. W maju 1984 roku powstały nagrania, gdzie zmagający się z kompozycją Freddie próbuje prawidłowo zagrać wstęp na fortepianie. Po powrocie z Kalifornii Freddie podsumował luksusy Jacksona słowami: tyle pieniędzy i zero gustu, kochanie. Smutno by było jednak patrzeć, jak Michael zamyka się przed światem w swojej twierdzy Neverland. Mimo to śledził jego sukcesy. Gdy w 1987 roku wyszedł album Bad, Freddie zażartował do Briana Maya, że Queen powinno nazwać kolejny album Good. May uznał to za jeden z gorszych pomysłów wokalisty. Dopiero w 2014 roku, po latach trudnych negocjacji ze spadkobiercami zmarłego w 2009 roku Michaela Jacksona, świat usłyszał ich oficjalny duet. William Orbit dokończył produkcję. Brian i Roger dodali brakujące instrumenty i w ten sposób There Must Be More to Life Than This trafiło na kompilację Queen Forever. Jak wspominał Roger Taylor, to było jak brodzenie w kleju, odnosząc się do długich, wyczerpujących negocjacji ze spadkobiercami Jacksona. Warto tu wspomnieć, że miks dokonany pierwotnie przez Rogera i Briana nie spełnił oczekiwań spadkobierców Michaela. Ostatecznie opublikowano wersję Orbita, który dość brutalnie oprzedł się z oryginalnym wokalem Frediego. Efekt końcowy prac pozwolił jednak fanom po ponad 30 latach usłyszeć w dobrej jakości to niezwykłe spotkanie dwóch geniuszy muzyki. I to już wszystko na dziś.
Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dajcie też znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym temacie i jakie kolejne materiały chcielibyście usłyszeć. Każda aktywność naprawdę pomaga rozwijać nam kanał. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!